spotkanie będzie tłumaczone konsekutywnie z języka polskiego na angielski. I jeżeli też może na początek jednak, może ktoś z Państwa ma jakieś zaraz po filmie na gorąco pytanie albo impresję, którą by się chciał podzielić, zadać, to też nie chciałbym blokować tutaj Państwu swoimi pytaniami spontanicznej interakcji z reżyserką, więc może gdyby ktoś miał z Państwa jakieś właśnie pytanie bezpośrednie czy uwagę, to zapraszam, czy ktoś jest chętny. What is now in Zimbabwe? What kind of situation is today? First of all, thank you for coming to the movie. Well, the situation in Zimbabwe is actually worse than during the times of Mugabe. People are wishing for Mugabe to come back because the new president, Mnangagwa, has proven to be more corrupt, more brutal, and it's still a military dictatorship. The main character, Camilla, is still living under threat, and many of his people in the organization continue to be arrested. They are trying, because what's happened since the election is that Camilla has become even more popular with the people, and if there was a free and fair election, he would be president. So right now they're trying to change the country's constitution so that you have to be 50 years to run for president, and he's 44. So it's a deliberate attempt to take him out of politics. Więc pytanie było o sytuację w tej chwili, jaka panuje w Zimbabwe. No i odpowiedź jest niestety taka, że sytuacja jest bardzo zła. Że ludzie wręcz marzą o powrocie Mugabe, bo sytuacja jest gorsza teraz niż za jego czasów. Nowy prezydent Mnangagwa okazał się jeszcze bardziej skorumpowany i brutalny. Główny bohater filmu, Camilla, żyje cały czas w zagrożeniu. Jego współpracownicy są aresztowani. Ale też jedna z rzeczy, które się stały od czasu wyborów, to jego popularność Camilly jeszcze bardziej wzrosła. I gdyby w Zimbabwe odbyły się faktycznie uczciwe wybory, to z całą pewnością by wygrał. Dlatego władza obecna stara się zmienić konstytucję w taki sposób, żeby osoba ubiegająca się o urząd prezydenta musiała mieć 50 lat, a Camilla ma w tej chwili 44 lata. Maybe following on that question, I would like to ask you, do you believe that the democratic change in Zimbabwe is possible, that the Camilla or his party would be able to win a fair election, or the change is only now possible through some revolutionary, violent means, some profound crisis of the currently governing party, translate and then you answer. Zadałem pytanie o to, czy Camilla wierzy w to, że w Zimbabwe jest jeszcze możliwa jakaś demokratyczna zmiana, że opozycja może wygrać wybory i zdobyć władzę właśnie w pomocy kartki wyborczej, czy też zmiana może nastąpić tylko w wyniku jakichś gwałtownych, rewolucyjnych wydarzeń? I think if there was a free and fair election, he would be president. He won the election. We know the results. There were spies inside the election committee who supported Camilla, who leaked the real result of this election, was that he won with 75%. This election he lost. It's too late. But the hope is that in the next election, in 2023, the younger generation, the people who were 13 at this election will now be 18 and eligible to vote, and that the younger generation is growing so fast that they can overwhelm, even if they try to rig it again, that they can't rig such big numbers. That's the hope at the moment. They are doing extensive voter registration campaigns amongst the young people to get them to vote. But it's a military dictatorship, so even if they win officially the vote, there's no guarantee that they will leave power to the opposition. Tsvangirai, the former opposition leader, won several elections and he still never got power. So I think the stupidest thing you can do about Zimbabwean politics is to give a fact answer, because it's never going to happen, but it's the hope, at least.
Więc Camillą z całą pewnością wygrałby wybory, gdyby się odbyły. Wiemy, że te ostatnie wybory faktycznie wygrał. Znamy wyniki, ponieważ w komisji wyborczej byli szpiedzy, wtyki, którzy dostarczyli nam prawdziwe wyniki, z których wynikało, że Camillą wygrał aż 75% głosów. No i nadzieja teraz jest taka, że młode pokolenie przechyli wagę w kolejnych wyborach w 2023 roku. Osoby, które podczas poprzednich wyborów miały po 13 lat, teraz już będą mogły głosować i nadzieja jest taka, że oni zrobią różnicę. Nawet jeżeli władza będzie starała się wybory sfałszować, to że po prostu sfałszowanie tak ogromnej różnicy będzie trudne. Ale oczywiście jest to dyktatura wojskowa, w związku z czym trudno przewidzieć, co zrobią. Poprzedni lider opozycji, Tsvangirai, też wygrał kilkukrotnie wybory, a mimo tego nigdy nie doszedł do władzy. Tutaj było pytanie od pani. Ja mam takie pytanie, bo czy opozycja dostaje jakąś pomoc z zewnątrz? Zimbabwe było skolonializowanym krajem, Anglia, Holandia, czy z zewnątrz płynie jakaś pomoc? Czy oni rzeczywiście mają pomoc? I gdzie jest ta garstka tych białych ludzi, którzy pozostali w Zimbabwe jako kolonia? Nie było ich widać w ogóle. No był sędzia jeden tego sądu przecież biały. Jeden, tylko jednego człowieka widziałam. Yeah, well, it's a very good question. There's no support at the moment from the international community in terms of supporting the opposition. On the contrary, after the fall of Mugabe was very much hated by the Western international community, and when he fell, and he was such a the way he dealt with human rights and the way he was a dictator meant that nobody could do business with Zimbabwe. But Zimbabwe has 60 minerals. It has maybe 40% of the world's diamond possession, which is still underground. So there are a lot of interest in keeping Zimbabwe as a conflict area, because in terms of diamonds, if you drilled the 40% and put it on the market, the price would fall. I'm not saying this is the objective of the international community, but the feeling after the fall of Mugabe from the EU, from the US, and led by the British government was to support Mnangagwa. Because he was old, he knew the system, they wanted stability, they were worried to have a revolution. Camillă, they felt, was too young, he was 42 at the time, and he was unproven. So in fact the British ambassador in Zimbabwe aligned herself with ZANU-PF during this election, which is a great embarrassment now. She's been removed to Nigeria, I think. But as a Westerner myself, as part of the international community, I saw how nobody wanted to talk to Camillă during election. Everybody was supporting Mnangagwa, and now people are pretending that this never happened. There's a long line at the sink of washing hands. I don't know. I'm sorry. It's a long. I think as an international community, we failed Zimbabwe. There was so much excitement after the fall of Mugabe, and every journalist, every election observer went to Zimbabwe to be part of this. And when it went wrong, everybody went home, and now we don't talk about it anymore. So the movie is an attempt to say this happened and to try to make it, maybe do a better job next time. I don't know if this answered your question, but I think we dismally failed the opposition and human rights issues and all the other issues by supporting Mnangagwa, unfortunately. In RPA, Więc I will synthesize a bit, yes. Więc nie ma w tej chwili zbyt dużego poparcia dla
czyli nie było po upadku Mugabe zbyt wielkiego poparcia dla opozycji w Zimbabwe. Wydaje się, że społeczność międzynarodowa ma jakiś interes w tym, żeby utrzymać Zimbabwe jako taką strefę konfliktu. Zimbabwe jest bardzo bogatym krajem w zasoby naturalne, w minerały. Jest tam wciąż około 40% światowego diamentów na świecie, zasobów diamentów, które są wciąż niewydobyte, więc to jest możliwe, że jest to jeden z powodów, dla których społeczność międzynarodowa nie chce na przykład, żeby te diamenty zostały wydobyte, ponieważ obniżyłoby to bardzo rynkową wartość. Też ponieważ Mugabe nie był lubiany przez kraje zachodnie, to po jego upadku większość ambasadorów, większość państw zachodnich, z Anglią na czele się poparła nowego prezydenta Mnangagwę, który zastąpił Mugabe i nie wsparła Chamisy w jego kampanii wyborczej. Nikt z nim nie chciał wówczas rozmawiać. Teraz większość z tych dyplomatów się bardzo tego wstydzi i umywa ręce i tłumaczy się i jakby stara się ukryć ten fakt, że podczas tych wyborów popierali Mnangagwę. Czy w RPA jest podobna sytuacja? Well, South Africa has no. I mean, it's a different situation. Well, how can I say? Zimbabwe and South Africa has the presidents of South Africa and Zimbabwe has supported each other for a long time. So when Mugabe stole elections, Mbeki, Ramaphosa would say, no, it's all good. The same thing would happen if there were election rigging in South Africa, in SADC, the South African Development Community, they would all support each other. I think it's a question of generation as much as it's a question of party affiliation. I think there's an old guard who fought the freedom fights against the white colonizers, and that old guard pretty much stick together and support each other. And then there's a younger generation who wants democracy, freedom of speech, a completely different type of society, and they're fighting to remove the old guard. Ramaphosa is now in jail for corruption. I think there might be a new wave of imprisoning presidents who are corrupt. I think Mnangagwa is very, very corrupt, and he's being exposed now for doing it. And like I said to your question about the next election, I hope and think that within a decade, perhaps, there will be enough young voters that they can get rid of the old guard who have mainly self-interest at heart. I think if you look at Zambia, they had a democratic election about a month ago, and the opposition leader who had contested 5 times and lost through the rigged election 5 times, he finally won. And he invited Chamisa to his inauguration, which was also a symbol that there's a wave of change. In Uganda, there's a young opposition leader called Bobby Wine who is trying to get rid of Museveni. I think it's a question of age and time if these changes happening. And I think as an international community, as you saw in the film, there were election observers from the EU, from America, and they did a terrible job. They came, they saw, they said nothing, and they went back home. I think we also need to think about if we assist in these elections as observers, we need to go and dig in. Because if we are only there and don't say it was wrong, then we help legitimize authoritarian regimes in a way that's very unfortunate. Are they educated? I mean, the young generation. Zresztą tutaj następne też pytanie, może Pani 3 zadała, następne tutaj jeszcze z tyłu było, więc może później w kuluarach dopyta Pani. Tak, więc pytanie było to, czy sytuacja w RPA jest podobna.
nie jest do końca podobna, chociaż prezydenci RPA i Zimbabwe się od lat wspierali w fałszowaniu wyborów i kiedy właśnie Mugabe wygrywał kolejne fałszywe wybory, to one były akceptowane przez władze RPA. Wydawałoby się, że tutaj różnica jest przede wszystkim pokoleniowa. To nie tyle chodzi o przynależność do różnych partii, opcji politycznych, co po prostu jest starsze pokolenie byłych wojowników, byłych bojowników o wolność przeciwko apartheidowi, na przykład w RPA, którzy no, wspierają się nawzajem po prostu i jakby są taką starą gwardią. Dopiero zaczynają się różne aresztowania niektórych z nich, polityków, za korupcję i prawdopodobnie Mnangagwa też to prędzej czy później czeka. No i nadzieja jest w młodych, tak jak było już powiedziane przy okazji poprzedniego pytania. Jest szansa, że za 10 lat po prostu młodsze pokolenie po prostu liczbami wygra i zajdzie jakaś zmiana. Widać to już na przykład w Zambii, gdzie w końcu wybory wygrał przywódca opozycji, który wcześniej kilkukrotnie także przegrywał w fałszowanych wyborach i on też na przykład symbolicznie bardzo zaprosił na swoją inaugurację Chamisy. Podobnie jest w Ugandzie, gdzie młody przedstawiciel opozycji wygrał wybory. Trzeba też zwrócić uwagę na rolę zachodnich obserwatorów. Jak widzieliśmy w filmie, ci obserwatorzy z Unii Europejskiej no, zrobili fatalną robotę i nie udało im się przyłapać komisji na żadnych fałszerstwach, więc to jest też nauczka na przyszłość, że my jako społeczność międzynarodowa, jako obserwatorzy powinniśmy robić lepszą robotę, dokładniejszą, dokładniej przyglądać się temu, co się dzieje. Tutaj pani miała pytanie też, tak? Yeah, I wanted to ask you whether you've been working with Chamis's team, because like hence you had that kind of close-up footage of him, and whether this were your cameras that were following him through the car. Pytanie jest o to, czy reżyserka współpracowała z zespołem Chamisy, bo widać w filmie, że mieli bardzo dobry dostęp, bliski dostęp do jego współpracowników i niego samego. I made a film before this one in Zimbabwe called Democrats, which was a film about when they wrote their first constitution, their first democratic constitution. And so the opposition party trusted me very much when we started making this movie, and I think that's why they were so open to us filming everything, and why the access to the film was so we were so close, as you were saying. And we're still in contact. I mean, the film still needs to be released in Zimbabwe, where the first film was banned for 3 years by Mugabe's censorship board, and we fought that battle in the courts in Zimbabwe, and it took 3 years, and then it was unbanned. And then we made the next movie, and the anticipation is that this will also be banned. And so we are in contact about how we can, you know, get the film out in a way so the Zimbabwean people can see it. And they also asked me if I would come back for the election in 2023 and make a third film, which would then make a trilogy, because they believe that this is a time where they would finally win the election, and whether I would be allowed into the country or not, I don't know. When the first film was banned and during the court case, I was on a blacklist, so I couldn't enter the country. And then after the death of Mugabe, I was removed from this blacklist and could make this film. But with this new government, we don't know. But we are in contact. We are also a lot of the activists who are part of this movie have been in prison. Some have been tortured since we made the film. So every process from this film, whether we win an award or sell some movie tickets, goes to keep supporting the opposition and the fight for democracy. So it's an ongoing
battle and for me an ongoing experience to make this project. And we're very close also obviously to be able to, that they trust us that we can film in these precarious situations. So they have their 22nd anniversary today, the MDC party. And we just spoke on the phone earlier this afternoon to congratulate him. So the battle goes on, and maybe the third movie will have a happy end. I'm hopeful. Więc zrobiłam już wcześniej jeden film w Zimbabwe pod tytułem Demokraci o powstawaniu pierwszej demokratycznej konstytucji Zimbabwe. Więc już znaliśmy się z przedstawicielami opozycji, miałem już ich zaufanie i stąd też ten dostęp, który dostaliśmy. Byliśmy w tym czasie też w stałym kontakcie i nadal jesteśmy w sprawie na przykład premiery tego filmu w Zimbabwe. Ten pierwszy film był przez 3 lata zakazany, jeszcze za czasów Mugabe. Cenzura zakazała jego dystrybucji. Walczyliśmy w sądach o jego uwolnienie, o zniesienie tej cenzury. W końcu to po 3 latach się udało. Nie wiemy, jak będzie z tym filmem, dopiero się przekonamy. Też ci moi przyjaciele z opozycji już pytają, czy przyjadę w 2023 roku na wybory zrobić kolejny film, bo bardzo mają nadzieję, że tym razem się uda wygrać. Trudno teraz jest powiedzieć, czy to się uda, bo po ocenzurowaniu tego pierwszego filmu miałem zakaz wjazdu do Zimbabwe. Później ten zakaz został zniesiony, kiedy cenzura została zniesiona, ale nie wiemy, co się stanie w tym przypadku. Być może znowu nie będę mogła wjechać. Też od czasu zrealizowania tego filmu część bohaterów była aresztowana, torturowana, więc sytuacja jest dynamiczna. Wszystkie przychody z tego filmu, nagrody będą przeznaczone na walkę o demokrację i na wsparcie opozycji. Dzisiaj była 22. rocznica powstania partii opozycyjnej, więc rozmawiałem z moimi przyjaciółmi stamtąd przez telefon, także wciąż jesteśmy bardzo blisko, jest między nami dużo zaufania. Maybe in the end I would like to ask you about how did you make that movie, like technically, logistically, because we can see that it depicts quite a long period of time. Have you been in Zimbabwe for the whole duration of the time which is depicted in this movie, or maybe you had some other crew on the ground and you joined them in the middle, and how did you know that this is the topic to go for, that it is worth to go for the Zimbabwe, for this election, that something interesting might happen? It was this experiences from your first Zimbabwe movie, and how did you get interested in Zimbabwe and Zimbabwean politics in the first place? Tak, przepraszam, przetłumaczę jeszcze to pytanie. Mianowicie zapytałem, jak technicznie ten film powstawał. Widzimy, że on obejmuje dość długi czas. Pytałem, czy reżyserka była na miejscu cały czas, czy może miała jakąś inną ekipę lokalną, która dla niej pracowała. No i też w ogóle skąd ten zainteresowanie tematem Zimbabwe i polityki zimbabweańskiej? Well, the story behind this film is that we made the first film, Democrats. It took 3 years to make. And during the banning, I was not allowed into the country. But for the court case, the final hearing of the court case, I was allowed in for 24 hours to witness in the court. And then we won the case. And then we went for dinner to celebrate in the evening. And then some of the protagonists from my first film said, you know, we were hoping that your first film, you haven't probably seen it, but it also didn't have a happy end. Why don't you come back in a few months where we have a presidential election, and this time we'll have a happy end. We'll have freedom and democracy in Zimbabwe. And so I agreed to do that, and I was there for the whole time. I think I do sound in my own movies, and I have a cameraman. We are a 2-person crew. And basically the story is that we as soon as they give us a filming permit, we arrive and we film everything that happened. This for about 3 months.
So I was there for the whole time. Maybe you do this and then I take the second question after. Więc kiedy pierwszy film był właśnie przez 3 lata zakazany, ja nie mogłam wjechać do Zimbabwe. Dopiero mogłam wjechać w dzień ostatniej tej rozprawy w związku z naszym pozwem. I wygraliśmy tę rozprawę, poszliśmy na obiad świętować i podczas tego obiadu no właśnie moi przyjaciele powiedzieli, że bardzo żałują, że ten pierwszy film no, nie miał szansy, nie udało się, żeby miał szczęśliwe zakończenie, więc może, a teraz nadchodzą na wybory, więc może jest szansa zrobić drugi film i tym razem on będzie mieć szczęśliwe zakończenie. No niestety znowu się nie udało, ale tak, pracuję jak w 2-osobowej, bardzo małej ekipie, tylko robię dźwięk i jestem odpowiedzialny za dźwięk i pracuję z operatorem, także jak już jesteśmy na miejscu, to filmujemy cały czas wszystko, co się dzieje. Tak jak właśnie w tym filmie to było 3 miesiące zdjęć, kiedy no, pracowaliśmy bardzo intensywnie, wszystko filmując. And your second question was? How did you get interested in Zimbabwean politics in the first place? Yeah, that's a long story, but I'll make it very short. I studied anthropology, and I was always in discussions with professors about colonialism. I think there was a discourse at my university that colonialism was a long time ago, and why is it so difficult to have democracy in Africa? And you know, we left decades ago, and it's not our fault. And I disagree with that. I feel that you know, if you colonize a country for 200 years and you take away their dignity and you know everything basically, and then you know, in the case of Zimbabwe, it got independence in 1980. It got a flag and a new national anthem, but that was it. It didn't have financial freedom. It didn't have political freedom. And you don't just create a democratic constitutional country in 40, 50 years. It takes time, and I very much still believe that the damage done by Western colonial powers is still what's haunting the African continent, and I do feel that we have a responsibility to fix the mess that we did. And that was my entry to telling these stories, because nobody cares basically what goes on in Zimbabwe. I'm sure there's no much African news on your Polish primetime television. We don't care. And so these films are an attempt to keep having a debate about these issues, and I guess not to put blame, but just to as colonizers and as colonized, to keep the conversation going and to sort of fix the mess if possible. Więc to jest, jak zainteresowałem się w ogóle Zimbabwe to jest bardzo długa historia. Studiowałem antropologię i zawsze podczas studiów dyskutowałem z profesorami, dużo dyskutowaliśmy podczas studiów o kolonializmie. No i przeważający pogląd był taki, że kolonializm to był kiedyś paręset lat temu, już się skończył. A tymczasem w Afryce no, z jakiegoś powodu ciężko jest osiągnąć demokrację i dlaczego tak się dzieje, przecież już tam dawno nie ma kolonizacji. No i ja się z tym poglądem nie zgadzam, to znaczy to nie jest tak, że można sobie miejsce skolonizować, odebrać ludziom godność, odebrać ludziom możliwość decydowania o swoim życiu, odebrać zasoby i spodziewać się, że nagle później wszystko samo wróci do normy. Zimbabwe odzyskało niepodległość w 1980 roku, no ale to polegało tylko na tym, że stworzyli flagę, przyjęli hymn narodowy, ale niewiele za tym szło. Nie da się zbudować prawdziwie demokratycznego państwa, konstytucyjnego państwa w kilka lat. Więc ja uważam, że my jesteśmy
odpowiedzialni za to częściowo i to jest nasza odpowiedzialność, żeby o tym mówić, że to, co dzieje się w tej chwili w Afryce, to jest nadal konsekwencja kolonializmu, że my za to odpowiadamy, bo mało kogo to interesuje. Pewnie tutaj w Polsce w wiadomościach też niewiele się mówi o sytuacji w Afryce i te moje filmy są taką próbą przypominania o tym, żeby ten temat nie zniknął, ponieważ trzeba o nim mówić, bo skutki kolonializmu nadal trwają, nie skończyły się. Our time is unfortunately up, so thank you very much for your time, for your question, for your movie. Dziękuję Państwu, czas się kończy. Dziękujemy Camilli za jej czas poświęcony, za film, Państwu za pytania i uwagę. Dziękuję bardzo. Thank you.